Przechodzimy do podwozia i dzisiaj wykonamy kilka punktów z instrukcji modelu Dodge'a Chargera związanych z układem wydechowym, elementami zawieszenia i przeniesieniem napędu. Wszystkie potrzebne części wyciąłem już z ramek i jak do tej pory specjalnie nie narzekałem na jakość części, tak tutaj naprawdę musimy zagryźć zęby i cierpliwie usunąć wszystkie nadlewki i pozostałości po połówkach form, które są jednak bardzo widoczne. Trzeba też uważać, bo niektóre elementy są bardzo cienkie i łatwo je złamać w trakcie obróbki. Układ wydechowy wymagał dokładnego szlifowania na całej długości, a i tak znalazły się miejsca, które zauważyłem dopiero po położeniu szarego podkładu. Kiedy już wszystko zostało doprowadzone do porządku, przystąpiłem do nałożenia podkładu pod farby metaliczne. Do malowania wydechu będę używał farb Vallejo Metal Color, a ponieważ te farby metaliczne sprawdzają mi się całkiem dobrze, to zaopatrzyłem się też w zalecany do nich czarny błyszczący podkład i maluję nim cały układ wydechowy. Ponieważ malowania na czarny połysk wymaga jeszcze kilka elementów, to przy okazji tym samym podkładem maluję też wał napędowy, drążek stabilizatora i drążek kierowniczy. Do pomalowania amortyzatorów dla lekkiego kontrastu użyję szarej półmatowej farby. Pod ręką miałem farbę Mr. Hobby numer 305. Prawie wszystkie elementy zawieszenia są czarne, a więc chociaż amortyzatory zrobimy w innym kolorze. Do malowania mam przygotowanych kilka kolejnych elementów, dwie zwrotnice, tak zwany K-member, czyli poprzeczny wspornik przechodzący pod silnikiem, tylny most napędowy oraz resory piórowe. Wszystkie te elementy pomaluję czarną półmatową farbą Tamiya X18. Zajmę się teraz zbiornikiem paliwa. Maskuję go dookoła i przez całą długość odcinam jeszcze dwa cienkie paski taśmy maskującej, aby pozostawić obejmy zbiornika w kolorze czarnym. Nakładam teraz jeszcze podkład pod farby metaliczne. Zbiornik będzie pomalowany w kolorze Dark Aluminium, chociaż oczywiście zbiorniki te były stalowe, ale po obejrzeniu kilku zdjęć ten kolor właśnie wydał mi się najodpowiedniejszy. Po zdjęciu maskowania drobne korekty pędzelkiem i zbiornik gotowy. Układ wydechowy maluję kolorem Exhaust Manifold, tym samym, którym pomalowany był już wcześniej fragment układu wydechowego przymocowany do silnika.
Dodatkowo postanowiłem lekko urozmaicić to malowanie i na część układu położyłem jeszcze cienką warstwę nieco jaśniejszego koloru Steel. Na koniec w kilku miejscach dodałem jeszcze jaśniejszy kolor Dark Aluminium. Tak wygląda efekt końcowy. Po wyschnięciu farby układ wydechowy przyklejam do fragmentów rur wychodzących z silnika. Warto tutaj przymierzyć dobrze elementy przed sklejeniem, ponieważ niekoniecznie muszą idealnie do siebie pasować. Na tych elementach zwrotnic mamy odlane zaciski hamulcowe, które wypada pomalować na inny kolor. Instrukcja sugeruje, aby pomalować je na złoto i nie jest to wcale zły pomysł. Najpierw jednak trzeba zamaskować ten detal. Tutaj najlepiej sprawdzi się taka masa jak Blu-Tack czy Patafix i dodatkowo w niektórych miejscach taśma maskująca. Użyję farby, z której już korzystaliśmy przy zaślepkach w silniku. Jest to Mr. Metal Color numer 219. Tym razem nakładam tą farbę przy pomocy aerografu. Zwrotnicę wkładam w wyznaczone miejsce, nie używam tutaj kleju, niby szczegół, ale wiem, że łatwo to przeoczyć i z rozpędu przykleić zwrotnicę na stałe. Końcówki pomalowanych na szaro amortyzatorów maluję jeszcze na czarno farbą X18 i kiedy farba wyschnie, przednią parę wklejam w wyznaczonym miejscu. Do K-membera przyklejam stabilizator i cały element przyklejam do podwozia. Wymaga to nieco uwagi, ponieważ mamy kilka punktów klejenia, a w dodatku amortyzatory też muszą trafić na swoje miejsce. Drążek kierowniczy wklikujemy na wystające części zwrotnic. Tutaj też nie używamy kleju, dzięki temu koła będą mogły się swobodnie skręcać. Przednia część zawieszenia gotowa. Przechodzimy teraz do tyłu. Do mostu napędowego przyklejam resory piórowe. Takie resory to rozwiązanie w dzisiejszych czasach spotykane już raczej w samochodach dostawczych czy terenowych. W osobówkach już dawno zostały one wyparte przez sprężyny. Wał napędowy, który przekazuje w całości moc silnika Magnum na tylną oś, wkładamy do otworu w skrzyni biegów, a z drugiej strony do dyferencjału w tylnym moście. Wklejam teraz most wraz z resorami w wyznaczonym miejscu i zostały nam jeszcze tylne amortyzatory, które swoje punkty mocowania mają tuż za zbiornikiem paliwa. W trakcie prac nad komorą silnika od przesuwania modelu zrobiło mi się takie małe przetarcie. Szkoda byłoby to tak zostawić, dlatego pomaluję jeszcze raz ten element. Kołami zajmę się już w następnym odcinku. Poza kołami zostało jeszcze wykończenie kilku elementów nadwozia, zderzaki, światła. Postaram się to wszystko zmieścić w finałowym odcinku serii, na który już zapraszam. Dzisiaj dzięki za uwagę i słyszymy się ponownie za kilka dni. Cześć!